temat Kościoła jest dzisiaj hot. Pedofilii w innych środowiskach w ogóle generalnie nie dotykamy. Jest pedofil w środowisku artystów, który krzywdzi dzieci. Weźcie ten temat ode mnie, tak? Nikt nie chce. Zawsze się zastanawiałam, co we mnie takiego było, że on mi to robił. Współżył z małymi dziewczynkami. To ja się w ogóle o istnieniu tego pana dowiedziałem dopiero od pana. Nie mam ochoty się panu tłumaczyć z tego, naprawdę. Ja po prostu chcę pokazać prawdę o problemie. Jest jeszcze mnóstwo ofiar, o których nie wiemy. To już są sprawy, które do końca świata nie zostaną odkryte. W czerwcu 2018 roku zgłosił się do mnie adwokat Artur Nowak, który napisał dokładnie takie zdanie: mam świetną historię na książkę. Osoby dość znane, tylko cicho, tajemnica adwokacka. Ta sprawa z czerwca 2018 roku okazała się szalenie poważna, bo to były wyznania dwóch ofiar Krzysztofa S. Genauestens informiert, ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, Polens Bossa Nova Spezialisten Nummer 1, Krzysztof Sadowski mit seiner Combo. Założyciela zespołu Tęcza, Fundacji Tęcza, współtwórcy tęczowego Music Boxu, co jest grane, programów telewizyjnych. I to były wyznania dwóch ofiar, które oskarżały tego człowieka o wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie, gdy miały około 12 lat i później, tak? Te wyznania były ogromnie wstrząsające, bardzo intymne. Nigdy nie powinienem ich dostać. A jeżeli już, nie wiem, nawet w jakichś fragmentach, to przynajmniej zanonimizowane, a nie osoby dość znane i nazwiska tych osób, adresy mailowe, telefony. Ja tylko przeczytałem to, byłem ogromnie wstrząśnięty. Zacząłem go powoli naprowadzać na to, że trafił na bardzo poważny temat i nie wolno mu go traktować jako temat na książkę, tylko trzeba koniecznie tym osobom pomóc. Trzeba je objąć opieką psychologiczną, trzeba poprowadzić odpowiednie działania, żeby sprawcę doprowadzić na ławę oskarżonych, że to jest twoje zadanie, adwokacie, a nie to, żebyś ty sobie napisał powieść o tym. Ja miałem dostęp do wszystkiego, co miał Artur, ponieważ on mi całą korespondencję wysłał. Wszystkie nagrania, wszystko, co miał dotyczące tej sprawy. Tam były żelazne dowody winy sprawcy, było przyznanie się sprawcy do winy. Robiłem swoje niezależne śledztwo. Ja nie lubię słów, takich wielkich słów jak śledztwo, po prostu badanie sprawy. Trafiłem na Wandę, na kilku spotkaniach kolejnych ona mi dokładnie opowiedziała wszystko. Powiedziała mi, kto jeszcze może być ofiarą, że tu będzie na pewno wiele osób. Akurat pisałem wtedy książkę o prostytucji biznesowej, o wykorzystywaniu prostytutek w biznesie. Żeby się upewnić, że sprawa Krzysztofa S. nie zostanie zamieciona pod dywan, to ja wstawię tam prolog, w którym opiszę historię konesera, czyli historię Krzysztofa S. Krótko na temat, że jest pedofil w środowisku artystów, który krzywdzi dzieci. Byłem przekonany, że wiele osób się po tym może zgłosić. Moja książka miała wyjść w październiku 2019 roku. Wydawca ocenił książkę dobrze, że prawnicy się zgodzili. Ja się spotykam z Arturem Nowakiem. Ja mu wtedy powiedziałem: Artur, mam jeszcze jedną wielką prośbę. Chciałbym Wandę skontaktować z Basią i z Martą. No i Artur wtedy zbladł, powiedział: absolutnie, to jest niemożliwe i jak ja to zrobię, to w ogóle naruszę wszystkie zasady działania i tak dalej. Dopiero później nabyłem wiedzę, że się okazało, że on na jakimś etapie zerwał całkowicie kontakty z ofiarami, bo naruszył jakieś zasady, tak? Mija, nie wiem, dzień, 2, 3, dostaję maila od wydawcy: przykro mi, nie wchodzimy w ten projekt. Sprawa Krzysztofa S. jest nieujawniona, nic się nie dzieje z nią. Nadchodzi maj, Tomek publikuje Tylko nie mów nikomu. Dzień dobry. Tomasz Sekielski. Spojrzałem na to inaczej, spojrzałem na te historie Basi, Marty, Wandy
Mnie tylko i wyłącznie chodziło o to, żeby w przestrzeni publicznej pojawiło się to, że na szczytach gdzieś tam tego celebryckiego świata siedzi sobie facet, który przez 50 lat wykorzystywał seksualnie dzieci, który wykorzystał ich masę tych dzieci. Najpierw brał mnie na kolana i głaskał. Potem zaprosił do nocowania u nich w domu. Wtedy dzieci często tam nocowały. Tam był taki mały pokoik z widokiem na ogród, z jego keyboardem i tapczanem. Pracował tam. Tam mnie położył spać, usiadł na łóżku, wkładał ręce pod kołdrę i dotykał. Próbowałem namówić takiego dziennikarza z Okopres, który się do mnie zgłosił w zupełnie innym temacie. No i tak prowadziliśmy tą korespondencję jakiś czas, rozmowy, po czym pisze, że ma za mało danych, żeby cokolwiek z tym zrobić. Tą sprawę trzeba było wyjaśnić i powinny to wyjaśnić wszystkie największe media. Piszę do Super Expressu, piszę do Faktu. Staram się namówić znajomych takich dziennikarzy. Mówię, pomóżcie mi, weźcie ten temat ode mnie, tak? Nikt nie chce. Ja mam generalnie takie wrażenie, że po prostu właśnie tych kwestii, o których Pan mówi, czyli pedofilii w innych środowiskach, w ogóle generalnie nie dotykamy i ich nie podejmujemy z różnych przyczyn. Jak sądzę, nie są atrakcyjne, jak atrakcyjna jest pedofilia w Kościele. Ja to widzę nawet, wiesz co, prokuratura, jak prowadzą te sprawy, te wnioski, kurde, no jest jakiś taki, to nawet głupio się mówi, zwykły pedofil, no to się domagają od niego, dla niego jakieś tam kary, nie? A jak już jest po prostu ksiądz, nie? To po prostu jak mu przyjebie tąd, to po prostu wiesz, tam ile go ziadała. I następuje ten 4 czy tam 5 sierpnia 2019 roku. Ja upubliczniam sprawę Krzysztofa S. Wybucha wielki skandal, ale tylko w internecie. Internet mi pomaga bardzo. Facebook, różne grupy społecznościowe, wszyscy chcą mi pomóc, a media milczą. Jedynie Wirtualna Polska zachowała się fair, a resztę prezentowałem ja tylko na blogu. To się okazało, że są ofiary z lat 70., początku lat 70., czyli lata 70., 80., później 90., 2000 i jeszcze się pojawiły też osoby, które uważały, że są skrzywdzone, za co ostatecznie dostał zarzut i dlatego dzisiaj go nazywamy Krzysztof S. To rzeczy z 2017 roku, czyli bardzo świeże. Dotyczy to bardzo wielu znanych osób i też ogromnie znanego sprawcy, wpływowego w całym środowisku, również politycznie. To był sprawca przyjmowany przez prezydentów, sprawca, którego przyjacielem jest były prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sprawca, który jeździł z prokuratorami na imprezy, gdzieś tam na wakacje jakieś, tak, gdzie grał, robili koncerty dla całego wymiaru sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości przyjeżdżał posłuchać pana Krzysztofa S. On był przede wszystkim działaczem. To jest taki człowiek, którego bardzo dobrze charakteryzuje takie stwierdzenie z jednego z polskich filmów, że czasy się zmieniają, a pan zawsze w komisjach. Tak? To był taki facet. Zawsze mówiłem to wszystkim dyrektorom telewizji, z kim się spotykałem. Mówię, panie tam szefie czy dyrektorze, że jeżeli mnie nie ma w telewizji, to znaczy należy mnie szukać na powązkach. W pewnym momencie jedna z reporterek wyborczych, pani Iza Michalewicz, pisze do mnie z taką trochę pretensją, dlaczego ja coś to ujawniłem. I gdzieś tam z tej naszej korespondencji wynika, że ona o tej sprawie wie od jesieni 2018 roku, czyli od roku. To ja się pytam, wie pani od roku o tej sprawie i pani pisze mi, że nic z tym nie zrobiła? No bo nie miałam zgody ofiar. Mam świadomość tego, że ta sfera w świecie mediów, ale nie tylko, jak się okazuje w Kościele również była zaniedbana i zamieciona pod dywan. Ja oczywiście znam ten temat wyłącznie z prasy, także z pańskich publikacji. Nie mam żadnych dowodów na to, że tak było. No ale jeśli tak było, to jest coś, co rzuca poważny cień i na jego życie, i na środowisko, w którym funkcjonował. Przez wiele lat wyrobił sobie opinię właśnie autorytetu, organizował różnego rodzaju programy, bądź je współorganizował, zajmował się dziećmi i w mojej ocenie wokół tego człowieka, ale też nie tylko jego, uryskał toczka, że on jest świetnym specjalistą, na pewno stał się człowiekiem posiadającym różnego rodzaju koneksje, różnego rodzaju
instytucjach, osobiste, personalne, przyjacielskie, z osobami, które też dużo mogą i to też być może było to, co mu umożliwiało bycie bezkarnym. Wiele innych elementów całej tej sprawy sprawia, że ja po prostu nabrałem podejrzeń, że to nie jest tylko tak, że mi się wydaje, że ktoś tutaj działał w sposób spiskowy, tuszując tą sprawę, tylko mamy już takie bardzo namacalne rzeczy. Sprawa w prokuraturze zmierzała do umorzenia. Prokurator nie zrobił nic, żeby tą sprawę wyjaśnić. Nie zrobił żadnego przeszukania w domu sprawcy, chociaż były zeznania, że ten sprawca robił dzieciom zdjęcia, więc mógł mieć pornografię dziecięcą u siebie w domu. Więc dlaczego nie potraktowano poważnie takich ewidentnych dowodów, że tu jest wina sprawcy i nie zrobiono tego? Krzysztof przyszedł do naszego pokoju w nocy. Położył się obok mnie i zaczął głaskać. Onanizował się, jak wiele razy wcześniej. Działo się to wszystko obok jego śpiącej żony i córki. Pojechaliśmy w ustronne miejsce. Tam Krzysztof powiedział, że pokaże mi coś przyjemnego. Zaczął mnie dotykać w miejscach intymnych. Nie byłem dojrzały, więc nic się nie działo. On mi tłumaczył, że w przyszłości moje ciało będzie inaczej reagować, że on mnie nauczy, jak z tego korzystać. Była taka próba wybielenia tego człowieka, gdzie w programie śniadaniowym dziennikarka powiedziała, że sprawa została w prokuraturze umorzona, więc wszystko jest wyjaśnione. Zresztą Marysia była od początku po stronie ojca. Sam Krzysztof Sadowski oczywiście powiedział, że jest niewinny i twierdził, że tak naprawdę te zarzuty wymyśla, tak? Jedna osoba, której odmówił pomocy, która tej pomocy od niego oczekiwała, to miała być pomoc finansowa. Że sprawcy wykorzystywań seksualnych, którzy nie ponoszą konsekwencji, mają bardzo silną tendencję do powtarzania tych zachowań. Znaczy, to nie jest tak, że jak mu się raz udało i nic się nie wydało, no to już więcej tego nie zrobi, bo przeżywał emocje związane z lękiem, że się wyda. Nie, im bardziej się nie wyda, tym bardziej jest pewny swoich zachowań. Pierwsza chyba osoba, która się ujawniła i która z imienia i nazwiska od razu o tym powiedziała, to była Ilona, która była ofiarą, która została wykorzystana seksualnie w latach 80. Ona była zabrana z domu dziecka przez sprawcę. Zapraszał mnie zawsze z gromadą innych dzieci. Natomiast dzieciom puszczał taśmy wideo, co wtedy było oczywiście hitem. A mnie zabierał na górę do swojego pokoiku z pojedynczym tapczanem. No i tam takie, wiesz, przytulania, dotykanie. Natomiast te konkretniejsze czynności to wiejska albo w tym Volkswagenie czerwonym, gdzie podjeżdżał w jakieś boczne uliczki w Pyrach czy gdziekolwiek. Nienawidziłam tego, ale przechodziłam, tak jak mówił, że teraz przejdź do tyłu i się rozbierz. A później zabierał mnie do Horteksu na Świętokrzyską i zamawiał lody Ambrozja i mówił, ty też jesteś moją Ambrozją. Uwielbiam, jak oblizujesz łyżeczkę. No po prostu jest to obrzydliwe. Zawsze się zastanawiałam, co we mnie takiego było, że on mi to robił. Ale nigdy nawet mi przez myśl nie przeszło, że on to może robić jeszcze innym dzieciom. To w ogóle był dla mnie szok, jak się dowiedziałam. Pamiętam, że właśnie w autokarze, jak kiedyś jechaliśmy na któryś występ, no to Sadowski chodził po całym autokarze i brał sobie kolejno różne dziewczynki na kolana i wkładał im ręce pod bluzkę, ręce w majtki, a potem, nie wiem, jak mu się ta dziewczynka znudziła, to sobie szedł do innych i tak chodził i się tak przesiadał po tym autokarze. Bardzo dużo ludzi wiedziały. Wychowawczynie w domu dziecka wiedziała moja ciotka, wiedział znajomy ksiądz. Kupę ludzi wiedziało, natomiast pytanie, czy to, co mówiłam, traktowali poważnie, że uznali, że to są bajki. Brak reakcji otoczenia jest tak naprawdę przyzwoleniem dla sprawcy bądź sprawców, że tak powiem, ukazaniem pewnej bezkarności, tak? Więc nikt nie reaguje, wolno to robić, nie że ma konsekwencje. Zabierał mnie do domu, robił to w samochodzie na wyjazdach. Stosował przemoc, zmuszał. Nie chciałam tego. Mówiłam mu, że jestem dzieckiem. Mam twojego serca ślad, już nie zapomnę.
Za tymi zamkniętymi drzwiami pamiętam ich dźwięk bardzo dobrze. Było łóżko, na którym zachęcał dzieci do tego, żeby się ułożyły. Miał biurko zamykane na klucz, w tym biurku album ze zdjęciami dzieci. Pokazywał mi właśnie ten album i opowiadał o tym, jak wprowadzał w życie, w dorosłość, w karierę zawodową niektóre te dziewczyny, chociaż byli też tam chłopcy na zdjęciach. Wśród tych zdjęć odnajdywałam wiele znanych dzisiaj twarzy, wokalistek. I zastanawiam się sobie, jakie one mają historie, bo prawdopodobnie za tymi zamkniętymi drzwiami słyszały te same historie, co ja. Ja poszłam do niego z tą gazetą i on mi się kazał położyć na swoim łóżku i kazał mi się położyć tak od ściany. No i pamiętam, że rozpiął pasek od spodni, no i właśnie mnie też zaczął rozbierać. Ja najpierw próbowałam tak przekierować tą jego uwagę na tą gazetę i coś tam mu cały czas pokazywałam. I w którymś momencie właśnie się zorientowałam, że to już jest coś niedobrze bardzo, że on ma te spodnie rozpięte, że ja tu jestem prawie rozebrana i ja mu uciekłam po prostu stamtąd. To ona do dziś ma ogromne problemy psychologiczne z tego powodu. To sobie wyobraźmy, co się działo z takimi dziewczynkami, kiedy dochodziło też do aktów seksualnych, a nie tylko do dotykania, czy masturbacji, czy jakichś innych czynności seksualnych tak zwanych. Tak? W kilku przypadkach ten sprawca dopuścił się gwałtów, dopuścił się tego, że współżył z małymi dziewczynkami. Miałam 12 lat. Przyszedł w nocy powiedzieć dobranoc. Zaczął mnie łaskotać. Włożył ręce tam, gdzie nie powinien i ja mu powiedziałam: nie, przestań. Przestał, ale przesiadł się na łóżko do tej drugiej dziewczynki. Włożył jej ręce pod kołdrę i robił to aż do chwili, gdy ona zaczęła płakać. Wtedy wstał i wyszedł. Gdy nie możesz mnie zobaczyć, możesz przecież dotknąć mnie. Jeśli nie potrafisz podbiec, ja do ciebie gnę. On przychodził do klubów z tymi dziećmi poprzebieranymi za dorosłe kobiety i traktowano to jako folklor, jako ciekawostkę, że przychodzi pan Krzysio i ma ze sobą swoje dzieci. Były warsztaty muzyczne w Puławach dla dorosłych, a pan Krzysio przyjeżdżał z dziećmi tam. W dużej mierze to jest właśnie zasługa tego, że po prostu kocham to. Piękna odpowiedź. Wszystkie osoby, które cokolwiek wiedziały o możliwościach tego sprawcy, że nie uniemożliwiły mu kontaktu z dziećmi i pracy z dziećmi, i wszyscy, którzy później nie reagowali, a było ich mnóstwo. Przecież o tym człowieku opowiadano sobie żarciki. Hej dziewczynko, chodź do dziadzi, dziadzia cię na konia wsadzi. One wszystkie mają zniszczone życie dzisiaj. Wszystkie mają okropne problemy psychiczne. Nie potrafią sobie z życiem poradzić ogólnie. A nie wiem, my tego nie widzimy, że to jest aż taki problem, tak? A to jest aż taki problem. To jest zniszczenie, to jest zabicie dziecka, które jeszcze dalej żyje. To dziecko nie żyje normalnie, tak? I tylko dlatego, że ten człowiek nie mógł się powstrzymać od kontaktów seksualnych. To nie jest, że z niewiedzy, pomyłki przez niechcący coś zrobił, tylko doskonale wie, że popełnił bardzo poważne i przestępstwo, i krzywdę. Tak, to jest najlepsze określenie, że ogromną zrobił krzywdę dziecku. Uznali wszyscy milcząco, że on jest nie do sięgnięcia, że jego się nie da sięgnąć, że to jest za duży syf, że tam jest za dużo osób w to jeszcze gdzieś tam zamieszanych i umoczonych w taki czy inny sposób. Osób, które wiedziały, osób, które nic nie zrobiły, osób, które zaniechały i że musieliby się narazić bardzo wielu osobom. Niebezpiecznym może, wpływowym na pewno. W normalnym świecie tak to nie wygląda. W Stanach Zjednoczonych, gdyby popełnił takie przestępstwo ten pan, siedziałby prawdopodobnie już dzisiaj w więzieniu, skazany na 100 lat więzienia, 200 lat. Tam są takie kary, takie wyroki. A u nas wyrok zapada 2 lata więzienia dla sprawcy, 3, 5, często w zawieszeniu. No tak wygląda ten system. Pan jednak, chcąc nie chcąc,
że tak powiem, oskarża media o przemilczanie tematu, prawda? No bo to do Tak. tego się to sprowadza. To prawda. Ja nie chcę występować w roli osoby, która będzie się przed kamerą tłumaczyć. No bo co ja mam powiedzieć? Że po prostu nie zawsze wszystkim się można zająć. Jak to zabrzmi dla słuchaczy? Ja pracuję od godziny 7 rano do 22. Gdzie mam pana wepchnąć? O 24, czy wtedy mogę już odpocząć? Czy nie mogę jeszcze? Uznaję, że pan po prostu nie zrobił tego tematu, bo nie zrobił. Nie znam powodów, chyba że pan chce powiedzieć, jakie to są powody. Nie mam ochoty się panu tłumaczyć z tego, naprawdę. Jak wy wszyscy traktujecie problem wykorzystywania seksualnego dzieci? Czy was ten problem interesuje? Czy was interesuje tylko i wyłącznie zaoranie kościoła? Bo ja rozumiem, że ktoś ma... Dziękuję panu za telefon. Dobrze, dziękuję bardzo. Do usłyszenia, bo muszę dzwonić dalej. Do usłyszenia, do widzenia. Z Bogdanem rozmawiałem o Zanussim. To on powiedział, że to już są sprawy, które do końca świata nie zostaną odkryte. A o Sadowskim powiedział, że właśnie nie miał takiego trzymania na mediach i że pewnie dlatego jest rozrabiany. Pan się obawia, że Sadowski nie zostanie skazany? Robię wszystko, żeby został skazany, ale niestety tylko ja. Przepraszam, kto mówi, bo nie usłyszałem. Mariusz Zielkę. Tak? Czy ja się dodzwoniłem do pana Jarosława Kurskiego? Tak, słucham pana. Panie redaktorze, ja jestem dziennikarzem, który się zajmuje od 4 lat sprawą Sadowskiego. Nie wiem, czy ja mogę sekundę zająć na ten temat? Sadowskiego? No ja się w ogóle o istnieniu tego pana dowiedziałem dopiero od pana. No tak, tylko że ja bym chciał, żeby po prostu ten człowiek poniósł jakąś odpowiedzialność, ale ja bez pomocy mediów tego nie osiągnę. Ta edukacja, o której mówimy od przedszkola, gdzie te talenty wydobywa się u najmłodszych dzieci, prawda, pokazuje, że to jest możliwe, prawda, że każdy jest utalentowany muzycznie, na przykład każdy jest muzycznie utalentowany. On jest do końca życia niebezpieczny. Pedofil jest do końca życia niebezpieczny dla dziecka, bo nie ma lekarstwa na pedofilię, nie da się z tego wyleczyć. Tomek, poza tym, co zrobił dla tematu pedofilii i tego, jak ten film wpłynął na mnie i pewnie dziesiątki innych osób, człowiek, który nam wszystkim mówi, jaka ważna jest pedofilia w kościele, walka z tą pedofilią i nagle ma ofiarę spoza kościoła i tej ofiarze mówi, rób sobie co chcesz z tym. Mój sprawca jest przedsiębiorcą, bardzo majętnym człowiekiem i bałam się, że jeżeli nie nagłośnię tej sprawy, to będzie zamieciona pod dywan i w sumie śmiał mi się w twarz, że nic mu nie zrobię. Więc wpadłam na pomysł, że się odezwę właśnie do braci Sekielskich. Ofiary mają prawo mówić. Czy mamy dowody na winę sprawców, czy nie, to ofiary trzeba wysłuchać. Odezwał się do mnie Tomek Sekielski i napisał, że niestety oni już się nie zajmują tą tematyką i jedynie co mi mogą pomóc, to dać numer telefonu do adwokata. On po prostu poleca adwokata, który mówi, dobra, 700 zł za dzień. Jak najbardziej powiedział, że tak, że jest zainteresowany, że bardzo chętnie poprowadzi moją sprawę, żebym wysłała mu wszystkie dokumenty. Daje jej umowę, w którym jest tak nieprofesjonalny, że w tej umowie zapomina wykreślić rubryki, że reprezentuje ofiary w walce z Kościołem. To, co powiesz, jest ważne, dlatego że reszta innych dowodów, które będzie przeprowadzała prokuratura, potem, mam nadzieję, sąd, jest tylko tłem. Jeżeli coś umknie Twojej pamięci, jestem po to, żeby zadać Ci jakieś pytania. Równie dobrze mogłam ja się sama bronić, bez tego mojego pełnomocnika, bo tak naprawdę, o ile sobie dobrze przypominam, to on ani razu nie zadał żadnego pytania. Przyjął od sprawcy 200 000 złotych na swoje konto, po czym jak się o tym dowiedziałam, to się wściekłam, straciłam do niego zaufanie i wypowiedziałam mu pełnomocnictwo. Trudno mi zrozumieć, jak zostałam potraktowana przez człowieka od Sekielskich. Przedstawiają go jako eksperta trudnych, kontrowersyjnych, ciężkich tematach,
a rzeczywistość jest zupełnie inna. Liczy się wywoływanie burzy, clickbaity, wyświetlenia, a nie pomoc ofiarom. Takie jest moje zdanie. Artur Nowak dzisiaj jest wypromowanym przez TVN, Onet, Newsweek, Okopres, Gazetę Wyborczą, Krytykę Polityczną. Pewnie jeszcze parę innych mediów, tak zwanych wolnych mediów, które się szczycą tą wolnością, które mówią o tym, że ważny jest dyskurs publiczny, dyskusja o różnych ważnych sprawach społecznych, tak? Które są ważnym elementem medialnym w Polsce. One wypromowały człowieka, którego nikt nie sprawdził. Ja powiem panu szczerze, że dla mnie jest trochę szokujące, jak bardzo ta postać się w różnych mediach zaczęła kreować na, no właśnie, autorytet czy strażnika moralności. Refleksja na temat natury mediów i to rzeczywiście jest bardzo ciekawy temat, bo to nie dotyczy tylko tej osoby, to jest w ogóle bardzo ciekawe, żeby zastanowić się, nie wiem, jak to się dzieje, że pewne osoby się przebijają, a drugie się nie przebijają, czy to jest według zasług, czy to jest według, nie wiem, poziomu retoryki i tak dalej. Z tym, że to jak pan mówi, że on jest autorem Okopres, to on był autorem Okopres, bo po tym całym skandalu to przecież myśmy kompletnie z nim zerwali współpracę. On reprezentuje ofiary i na tym bardzo dobrze zarabia. Każde oskarżenie Kościoła, każde powództwo w kierunku Kościoła o odszkodowanie to są pieniądze dla Nowaka. Pokrzywdzeni zawsze, jak będę ich reprezentował, to będą pazerni. Ja będę pazerny, panie Mazurek. Po to, ile oni nagwałcili tych dzieci. To jest po prostu bardzo drogie. To jest bardzo droga sprawa. Szczęść Boże. Uważam, że ta instytucja jest po prostu szkodliwa. I dlatego właśnie my mówimy i odważamy się nazwać Kościół poniekąd organizacją przestępczą. Jezus to był jakimś synem w ogóle Bacy z Podhala, tak, generalnie. Jan Paweł II jest postacią dzisiaj groteskową. Dla mnie, powtarzam, Wojtyła nie jest problemem jako patron pedofilii, jako Jan Paweł II i czasy pedofilskiego karnawału w Kościele. Niech gwałcą sobie dalej, niech dalej nas okradają po prostu i dalej ogłupiają tą swoją historią. Krew papieża Polaka i łzy Maryi. Matko Bosko Częstochowska. A ja sobie wyobrażam, że niedzielny rosół jest przyprawiany, nie wiem, jakimiś opiłkami z zęba Jana Pawła II, jaki ząbek został. Te trupy w szafie, one jeszcze będą wychodzić. Widziałem parę surowych materiałów i muszę ci powiedzieć, że masz rację. No Kościół będzie przez jakiś czas jeszcze jakimś takim hot tematem i trzeba korzystać i dlatego piszemy. Wydaje mi się, że Artur Nowak po prostu z tego tematu uczynił sobie źródło stałego dochodu. O, tak bym to określił. On ciągle mówi o pieniądzach. W każdym miejscu, gdzie się wypowiada, to najważniejsze są dla niego pieniądze. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. On mówi, ofiary nie mają pieniędzy, żeby do niego pojechać. Kościół ma za to pieniądze, ma ogromne pieniądze. On mówi, rozpływa się w tym, ile to miliardów złotych, 17 miliardów złotych pieniędzy ma Kościół i trzeba te pieniądze od tego Kościoła wydobyć. No wie pan, no ja bym powiedział tak, klasycznym przykładem na to, co pan mówi, a tak jak już gadamy, to jest kolega Szymon Piegza z Onetu, tak mi się wydaje, którego on bardzo mocno podszedł sprawą Szymika, gdzie z diecezją bielsko-żywiecką walczą o 3 miliony złotych, nie? Gwarantuję państwu, żadna osoba skrzywdzona nie ma na pierwszym miejscu pozyskiwanie pieniędzy od sprawców czy jakiejkolwiek instytucji. Skupmy się na ofiarach. To jest istotne, ale skupmy się, żeby rzeczywiście tym ofiarom pomóc, a nie na zasadzie, że wyjdziemy na mównicę po nagrodzie Grand Press, czy jakiejś Radia Z, czy jakiejkolwiek innej i powiemy, że fajnie, ofiary tutaj są, oklaszmy je, wszyscy je podziwiamy, ale tak naprawdę to pieniążki się liczą. Panowie sponsorzy, wpłaćcie nam coś na Patronite albo gdzieś indziej. No też jestem zmoczony niektórymi zachowaniami Tomka, no nie Marka. Marek od początku mi mówił, że jest nastawiony na pieniądze przynajmniej i ja lubię takich ludzi, nie? Którzy tak jasno, wiesz, po prostu mówią, o co im chodzi, nie? No i tyle, no. Zamiast robić ten temat sam swoją kamerką, jak się domyślam, swoim operatorem czy samemu, pewnie z niewielkim budżetem, czy pan zaoferował któremuś medium współpracę w tej sprawie? Oczywiście, wielu mediom. Onetowi, Wirtualnej Polsce, TVN. Rozmawiałem również z braćmi Sekielskimi.
Dzwoni ten upierdliwy Zielkę, tak? Dzień dobry. Chciałem się spotkać z panem Romanem Imielskim, redaktorem naczelnym, wicenaczelnym, tak? Do pana Romana Imielskiego w sprawie filmu, kręcenia. Czy jest szansa, żeby pan Roman zszedł? Nie mam pojęcia, o co chodzi. No ale że no niestety nie da rady w ogóle dzisiaj. Gdybym mógł prosić o jak najszybszy kontakt, no bo ja naprawdę chciałbym doprowadzić do jakiejś rozmowy pomiędzy nami, a nie do tego, żebyśmy ciągle się unikali. Może państwo mnie przekonacie, że to wy macie rację, że problem pedofilii dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła. Znaczy, ja rozumiem, że to jest ważna sprawa, no tylko, że sprawa została umorzona przez prokuraturę, jak rozumiem, z powodu przedawnienia. Nie została. Taki jest ostatni news. Nie. Z listopada zeszłego roku. Postawione zostały zarzuty temu panu. Okej, czyli my jesteśmy, bo ja w ogóle, znaczy to ja tej informacji nie znalazłem nigdzie, przyznam się. No właśnie, no to dlaczego Onet nie interesuje się największą aferą polskiego show biznesu To znaczy też bym nie pedofilskim? powiedział, że się nie interesuje, bo znalazłem 30 tekstów u nas na ten temat. O sprawie Sadowskiego? Trochę, oczywiście, no widzi pan, rzucił pan opinię, a pan nie wie, a ja sprawdziłem. Stoi na czele gazety, pan słyszał może. Oczywiście, jak najbardziej, no, dlatego do pana dzwonię. Codziennie, no i nie kojarzę, ale ja bardzo nie lubię tonu, w którym jestem przesłuchiwany. No dlatego ja chciałem panu opowiedzieć... Nie wiem skąd pan w ogóle ma mój telefon. Ja nie mam zwyczaju odbierania telefonów nieatrybuowanych, teraz to zrobiłem. Jak sobie wpisałem teraz to, bo pan powiedział, że 30 artykułów, u mnie wyskakuje 5 na temat sprawy Sadowskiego i ostatni był 3 lata temu. No dobrze, okej, no ale to pan źle szuka, no to co mam panu powiedzieć, no są w różnych działach, nie szuka pan w Plejadzie tekstów, która głównie prowadziła tą historię, no jakby... Ale Plejada to jest temat, to jest portal plotkarski, panie Bartoszu. Do czego ta rozmowa nasza ma prowadzić? Powiedziałem panu, że się przyjrzymy. Dziękuję panu za informację, że coś w tej sprawie pana Sadowskiego się wydarzyło, czego ja nie widzę u nas. W związku z tym jutro na spotkaniu redakcyjnym poruszę tą sprawę. Nie chcę z panem rozmawiać, czy panu się podoba, że Plejada się tym zajmuje, czy nie. No to trochę nie, nie. Ja po prostu chcę pokazać prawdę o problemie. Problem jest ogromny, problem jest bardzo istotny, problem jest taki, że powinniśmy o nim jak najwięcej rozmawiać, żeby sprawcy nie mogli unikać odpowiedzialności, a ofiary, żeby nie były dalej wiktymizowane i żeby dalej nie były karane przez system i przez środowisko. Ja myślę, że wszystkie osoby, które nic nie zrobiły i które zamiatały pod dywan, robiły to totalnie świadomie. To jest strasznie smutne przede wszystkim, że ludzie są tak zepsuci, że nie mają empatii w stosunku do dzieci, czyli do tych istot, które są najsłabsze, które społeczeństwo ma obowiązek chronić. Krzysztof S., o którym mówimy, czyli ten sprawca, który dokonał tych przestępstw, seryjny pedofil, który skrzywdził co najmniej 40 osób, a podejrzewam, że dużo więcej, który działał na przestrzeni co najmniej 50 lat, ten człowiek nie poniósł odpowiedzialności żadnej. Próbował skłonić ofiary do niemówienia o tej sprawie, wymawiając się chorobą i tym, że już umiera. Minęły 4 czy 5 lat od tego umierania i cały czas żyje. Ma się w dobrym zdrowiu, bywa na imprezach. Ta historia jest ogromnie wstrząsająca. Uwierzcie mi państwo, że to, co ja mam w tych dokumentach, co przeczytałem, czego się nasłuchałem, co sam zobaczyłem w oczach wielu tych dzieciaków, to jest po prostu coś, z czym ogromnie trudno się zmierzyć, ale co trzeba nagłaśniać, o czym trzeba opowiadać, żeby właśnie takie historie się już nigdy nie zdarzyły i żeby każda osoba skrzywdzona nie bała się powiedzieć o tym, że takie zdarzenie miało miejsce. To nawet może w ogóle jest bardzo niedobrze, że ja to mówię, ale gdyby każda ofiara wiedziała, ujawniając wykorzystywanie, sięgając po wymiar sprawiedliwości, jak trudny przed nią jest ten cały proces, to wiele z nich by w ogóle tego nie robiło, nie sięgało po tą sprawiedliwość. On zniszczył życie dziesiątkom dzieciaków, tak? Jest jeszcze mnóstwo ofiar, o których nie wiemy.
bo dla których to jest zbyt głęboka trauma, żeby były w stanie kiedykolwiek o tym powiedzieć komukolwiek. Już nie mówiąc o tym, że żeby pójść porozmawiać z mediami, czy porozmawiać z policją, czy porozmawiać z psychologiem, po prostu nigdy i umrą już z tą swoją traumą. Panie Krzysztofie, może w końcu porozmawiamy. Mariusz Zielka z tej strony. Dziękuję bardzo. Niech pan ze mną porozmawia. To jest naprawdę nie fair. Współczujemy wam, chcemy wam pomóc. Nie dopuścimy, żeby ten system dalej był taki bezwzględny wobec was, żeby można było wyłgać się, bo tak to trzeba nazwać, przedawnieniem przestępstwa, karalności przestępstwa. Uważam, że tryb przedawniania się przestępstw pedofilskich powinien być zmieniony. To są sprawy, które jako zbrodnie, one się odciskają takim piętnem na ludziach, że to piętno jest niezmywalne niekiedy przez kilkadziesiąt lat do śmierci. Dlatego my nie mamy innej ścieżki, tylko mówić o tym, opowiadać o tym, naciskać, przypominać, wpływać. Jeśli nie ta generacja polityków, to może następna zmieni podejście i wtedy te przepisy zostaną zmienione. Przestępstwo się nie przedawnia, ofiarom się nie przedawnia. Przedawnia się tylko karalność tego przestępstwa, ale mediom nigdy się nie powinno przedawnić i dzisiaj, dopóki ten człowiek jest na wolności, powinno się mu cały czas zadawać pytania, dlaczego pan jest na wolności, dlaczego pan nie odpowiada na zarzuty, które stawia panu dziennikarz czy inni dziennikarze. Wiesz, bo to jest coś takiego, to niby było wiele lat temu, ale on zawsze stoi z tyłu. Zawsze będzie gdzieś z tyłu. Czyli jest niezniszczalny tak naprawdę.